Nissan Qashqai jest pionierem segmentu crossoverów. Zanim pojawiła się jego pierwsza generacja w 2006 roku, taki segment praktycznie nie istniał. Trochę podobnie jest z napędem testowanej wersji e-Power, ale o tym powiem trochę później. Jest to już trzecia generacja tego kultowego samochodu, która w zeszłym roku przeszła gruntowny facelifting. Przód auta po faceliftingu zdecydowanie różni się od poprzednika. Moim zdaniem auto teraz prezentuje się bardzo nowocześnie. Oczywiście jestem też ciekawy waszego zdania, jak oceniacie nową stylistykę Nissana. Długość samochodu wynosi około 443 cm. Prześwit w naszej wersji napędowej to 17,5 cm, a w pozostałych wersjach jest to 18 cm. Natomiast rozstaw osi wynosi 267 cm. Qashqai dzieli tą samą płytę podłogową z Renault Austral, ale poza tym faktem auta mocno się różnią. Bardzo dobrze w mojej ocenie prezentuje się zewnętrzne oświetlenie w naszej wersji wyposażenia, a jest to N-Design. Tylne lampy mają taką charakterystyczną sygnaturę oraz dynamiczne kierunkowskazy. Wszystkie światła i kierunkowskazy są wykonane w technologii LED, a przednie kierunkowskazy, podobnie jak tylne, są dynamiczne. Za chwilę omówimy ten wyjątkowy napęd e-Power w naszym samochodzie oraz jak wypadło zużycie paliwa w teście, ale zanim to zrobimy, sprawdź proszę, czy masz subskrypcję z zaznaczonym dzwoneczkiem, bo bardzo liczę, że zobaczysz mój kolejny film. Dodatkowo, jeśli możesz, to podbij film, a ułatwi mi to pozyskanie kolejnych ciekawych samochodów do testów. Opcja podbicia może być aktywna przez pierwsze 7 dni na Twoim telefonie. Z góry dziękuję. Jestem pod dużym wrażeniem tego układu napędowego, ponieważ jest bardzo cichy. Szczególnie można to zauważyć przy spokojnej jeździe miejskiej. Gdy nie mamy potrzeby gwałtownie przyspieszać, to silnik spalinowy, jeśli się włączy, to pracuje na niskich obrotach lub obrotami dopasowuje się do prędkości. To nie jest takie wcale oczywiste w przypadku innych producentów. Teraz włączył się silnik. Doładowuję akumulator. Mieliście teraz właśnie krótką próbkę dźwiękową i moim zdaniem pod tym względem jest bardzo dobrze. Czas w takim razie zajrzeć pod maskę. Pod maską znajduje się hybrydowy układ napędowy, a jest to dokładnie hybryda szeregowa, gdzie 3-cylindrowy silnik spalinowy o pojemności 1,5 litra i mocy 158 koni pracuje wyłącznie jako generator prądu i doładowuje akumulator. Przednie koła są napędzane tylko przez silnik elektryczny o mocy 190 koni, który ma 310 Nm. W związku z tym mamy przyjemne wrażenie jazdy samochodem elektrycznym, który nie wymaga podłączania wtyczki. Reakcja na pedał gazu jest natychmiastowa, jak w samochodach elektrycznych, a przyspieszenie katalogowe do setki wynosi 7,9 sekundy. W moim teście z dodatkowym pasażerem na pokładzie uzyskałem bardzo podobny wynik, bo 8,27 sekundy. Są to parametry w mojej ocenie w zupełności wystarczające dla tej klasy samochodu. W przypadku napędu hybrydowego z pewnością bardzo istotne jest zużycie paliwa. Zobaczcie, jak to wypadło w moim teście. Przez pierwsze 110 km starałem się jeździć w miarę delikatnie, bez zbędnego, gwałtownego przyspieszania. Zużycie paliwa w trybie miejskim na dystansie niecałych 19 km wynosi 5,2 litra na 100 km. To jest jedna jazda. Natomiast na dłuższym dystansie, ponad 100 km, prawie 110, zużycie w trybie miejskim, to jest w sumie z 2 dni, a nawet 3 chyba, wynosi 5,9 litra na 100 km. Przez kolejne 100 km w trybie miejskim już nie zwracałem zupełnie uwagi na ekonomiczną jazdę. Robiłem próby przyspieszenia, hamowania i na tym dłuższym dystansie 214 km spalanie wyniosło 6,6 litra na 100 km,
a temperatura powietrza oscylowała najczęściej między 10 a 14 stopni. Z kolei na drodze ekspresowej w moim teście na dystansie 120 km przy średniej prędkości 119 km na godzinę spalanie wyniosło 7,7 litra na 100 km. Napiszcie w komentarzu, jak oceniacie zużycie paliwa w tym samochodzie. A jeśli jesteście użytkownikiem, dajcie znać, jak to wygląda u Was. Samochód ma imponujący zasięg. W tym momencie widać, ile przejechałem od momentu zatankowania auta, czyli w przybliżeniu jest to 580 km, z czego ponad 300 km na trasie. Średnie zużycie wyszło 7 litrów na 100 km, a możemy jeszcze przejechać, tak jak pokazuje komputer, około 170 km, czyli łączny zasięg, na jaki mogę liczyć, no to wypada nam jakieś 750 km. Zerknijmy teraz na bagażnik. Pojemność bagażnika jest zależna od wersji wyposażenia, ale zawiera się od 436 do 504 litrów. W naszej wersji N-Design wynosi 479 litrów. Po prawej stronie mamy gniazdo 12V, haczyk na zakupy oraz oświetlenie. Po lewej stronie jest podobnie, tylko bez gniazda 12V. W naszej wersji wyposażenia mamy podwójną podłogę bagażnika, która składa się z dwóch niezależnych elementów. Podoba mi się to rozwiązanie, bo daje większe możliwości. Można na przykład podzielić bagażnik na dwie części. W podstawowej konfiguracji długość bagażnika wynosi około 85 cm, a podłoga jest praktycznie równa z progiem załadunkowym. Po rozłożeniu oparcia tylnej kanapy uzyskujemy prawie równą płaską powierzchnię, a odległość liczona od oparcia fotela kierowcy wynosi w przybliżeniu około 160 cm. Sprawdźmy teraz ilość miejsca oraz materiały użyte do wykończenia w drugim rzędzie siedzeń. Górna część jest twarda, tu mamy miękką alkantarę, tu twardo, kieszeń jest twarda. Jest tutaj podłokietnik z dwoma miejscami na kubki. No i zobaczmy, ile miejsca tutaj mamy. Drzwi otwierają się prawie pod kątem 90 stopni. To jest bardzo fajne. No i teraz miejsce z tyłu. Przy aktualnym ustawieniu wysokości fotela kierowcy, a ustawiłem go pod swoje preferencje, ilość miejsca na stopy jest trochę ograniczona. Ilość na kolana, no tak, na dwa palce jest ok, ale nie ma tutaj dużej przestrzeni. No i przestrzeń nad głową dla mnie wystarczająca. A przypominam, mam wzrost 1,82 m. Jest to taki zapas. Jest ok, natomiast no, nadmiaru miejsca tutaj nie ma. Pasażerowie tylnej kanapy mają do dyspozycji nawiewy oraz dwa gniazda USB-C. I niewielki tej wielkości tunel środkowy.
Nad boczną szybą mamy uchwyt, który może być pomocny przy wsiadaniu i wysiadaniu oraz jest dotykowy punkt świetlny. Na tylnej kanapie nie znajdziemy regulacji wzdłużnej, nie ma też pochylenia oparcia, natomiast siedząc na postoju było mi dość wygodnie. No i jeszcze sprawdźmy, jak tutaj się mieszczą kubeczki. Na pewno sama głębokość tego otworu jest znacznie mniejsza niż z przodu. Kubek termiczny mieści się ok. Pasuje. Natomiast puszka 250 ml, no jak widać, tutaj raczej na dużą stabilność nie można liczyć. Będąc na tylnej kanapie, zerknijmy jeszcze na wnętrze z przodu. W naszej wersji N-Design Alcantara jest nawet na desce rozdzielczej po stronie pasażera. Robi to bardzo dobre wrażenie. Zaraz zobaczymy to wszystko dokładniej, zaczynając od boku przednich drzwi. Górna część jest miękka. Tu jest też miękko z przeszyciem Alcantara. Tu również mamy Alcantarę, mięciutko z przeszyciem. Ten element już jest twardy. Tu jest twardo, twardo. Kieszeń twarda. Wnętrze kieszeni jest twarde. Jak widać, drzwi zachodzą do samego dołu. W naszej wersji fotel jest elektryczny z dość dużą regulacją, bo jest również regulowane pochylenie siedziska. Oczywiście mamy też pamięć dla dwóch kierowców. W naszej wersji jest też elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego, a w najwyższej wersji wyposażenia dostępny jest nawet masaż. Sam fotel jest bardzo ładnie wykonany. Raczej jest komfortowy, z przeznaczeniem dla jazdy komfortowej. Mamy tutaj skórę ekologiczną łączoną z Alcantarą. I w naszej wersji też jest napis Qashqai. Na tunelu środkowym, w miejscu gdzie dotykamy kolanem, też jest Alcantara, plus dodatkowo jeszcze powierzchnia jest delikatnie miękka. Sprawdźmy teraz, jak wypadnie test kubków. Więc kubek termiczny bardzo dobrze się tutaj mieści. Są to otwory o tej samej średnicy, bez dodatkowych elementów, które zmniejszają średnicę, ale kubek termiczny idealnie się trzyma. Puszka 250 ml. Co prawda ten otwór jest duży, ale ponieważ on jest dość głęboki, więc też jest to całkiem dobrze tutaj rozwiązane. Podłokietnik nie jest regulowany. Jest oczywiście miękki, pokryty Alcantarą. No i tutaj są ciekawe rozwiązania, bo otwierając jakby górną część, tu jest taki schowek, dość płaski, wyłożony gumą. Guma też jest wyciągana, także łatwo jest oczyścić. Z kolei jeśli otworzymy podłokietnik wraz z górną częścią, mamy dostęp do całej głębokości schowka. Na dole też mamy gumę. Guma również jest wyciągana. Dwa gniazda USB-C są również.
Mam pewne zastrzeżenia do tego dywanika. On dla mnie troszeczkę jest za cienki, za miękki. No bo zobaczcie, jak to wygląda. Cofając nogę czasami, po prostu łatwo jest ten dywanik podnieść do góry. Za to deska rozdzielcza na praktycznie całej długości też jest pokryta alkantarą. Przyznam, że wygląda to luksusowo. Górna część to już jest dobrej jakości tworzywo, ale miękkie. I słupek pokryty materiałem. Kierownica skórzana, leciutko spłaszczona na dole. No i teraz schowek jeszcze przed pasażerem. Schowek jest plastikowy. I tutaj wygląda na to, że nie widzę, że miał podświetlenie. Raczej nie ma. Ale jest dość pojemny. Tutaj też jest plastik. Jest regulacja wysokości pasów. Mamy uchwyty 4 przy każdym siedzeniu. Dach jest nieotwierany, natomiast roleta jest zasuwana. No i lusterko. Po liftingu system multimedialny poza podstawową wersją wyposażenia Acenta jest zintegrowany z usługami Google. W związku z tym na ekranie mamy bezpośredni dostęp do nawigacji Google bez potrzeby łączenia się z telefonem. Na ekranie dotykowym możemy m.in. ustawić parametry systemu audio, ale niestety większość rzeczy związanych z działaniem samochodu dostępna jest na wyświetlaczu między zegarami. Zegary cyfrowe możemy ustawić w 3 konfiguracjach: rozszerzonej, normalnej i minimalnej. Mi najbardziej odpowiadała ta normalna. Mamy możliwość jeździć z naszymi ustawieniami systemów asystujących, które wcześniej sobie ustawimy. A potem w czasie jazdy możemy to zrobić w ten sposób. Tym przyciskiem potwierdzamy i to wszystko. I w tym momencie mamy nasze ustawienia asystentów, więc ewentualne dźwięki niepożądane nam się nie włączają. Bardzo doceniam, że mamy możliwość wywołania kamery 360 jednym fizycznym przyciskiem. Rozdzielczość kamery może nie jest perfekcyjna, ale mamy do wyboru wiele widoków. Jest również widok 3D. Duże wrażenie zrobiła na mnie ta funkcja kamery. Zobaczcie. To jest właśnie tego typu widok. A jest to bardzo przydatne, jak na przykład podjeżdżamy gdzieś pod jakiś podjazd albo zjeżdżamy z podjazdu. Zobaczcie, jak to działa. Czyli tak. Widzimy tutaj dokładnie, jak jadą koła. No i teraz mamy podjazd. Podjeżdżając nie za dużo widzimy, na przykład strzałki nie widzimy, a w tym momencie obraz kamery nam to dokładnie pokazuje. Ja w tym momencie właściwie widzę tyle z mojej pozycji, a kamerka daje mi takie możliwości. Zobaczcie, jaka to jest ciekawa funkcja. Oczywiście obserwowany widok może nie jest super precyzyjny, ale bardzo może pomóc w wielu sytuacjach. Mi to się osobiście bardzo podoba, ale też jestem ciekawy Twojego zdania. Przy okazji, jeśli możesz, daj kciuk w górę i podbij film. Funkcja podbicia może być dostępna przez pierwsze 7 dni od premiery filmu na Twoim telefonie. Z góry dziękuję. Zaraz opowiem Wam, jakie były moje wrażenia z jazdy Nissanem Qashqai z napędem e-Power, ale wcześniej zerknijmy na aktualny cennik.
Katalogowa cena tego samochodu w testowanej wersji N-Design wynosi 196 450 zł, a aktualna promocyjna cena to 185 450 zł. Zwróćcie uwagę, że testowany napęd hybrydowy o mocy 190 koni jest dostępny w każdej wersji wyposażenia. W tym roku Nissan poinformował, że do sprzedaży wejdzie zmodernizowany układ hybrydowy e-Power trzeciej generacji, w którym znacznie zostanie obniżone spalanie. Według Nissana Qashqai z nowym układem e-Power trzeciej generacji zużywa aż o 16% mniej paliwa w codziennej eksploatacji, a podczas jazdy autostradowej odnotowuje 14% poprawę efektywności względem obecnej generacji. Oczywiście niższe spalanie przełoży się na jeszcze większy zasięg. Pomimo tego, że testowany samochód jest bardzo dobrze wyciszony, co pokażę Wam później, z nowym napędem hałas ma być jeszcze bardziej zredukowany. Dodatkowo wzrośnie moc w trybie Sport do 205 koni mechanicznych. To wszystko zapowiada się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że uda mi się ten nowy napęd przetestować. Płynność pracy tego układu hybrydowego przy spokojnej jeździe miejskiej po prostu mnie zachwyca. W tej chwili silnik elektryczny tylko pracuje. Posłuchajcie sami. Włączył się spalinowy. Przy takiej jeździe uruchamianie i praca silnika spalinowego jest prawie niesłyszalna, nawet bez włączonego radia. Bardzo dobrze wypadł też pomiar przy stałej prędkości 120 km/h, bo sonometr pokazał 67-68 dB. Trudno też narzekać na elastyczność w zakresie 80-120 km/h. W moim teście z dodatkowym pasażerem na pokładzie wyszło mi 5,44 sekundy. Jest to jednak minimalnie gorszy wynik w porównaniu do hybrydowego Renault Espace o mocy 199 koni. Renault uzyskał w moim teście 5,12 sekundy. Wykonałem też test hamowania z prędkości 70 km/h do zera. W moim teście Nissan na zatrzymanie potrzebował 18 metrów i 43 cm. To w mojej ocenie dobry wynik. Dla porównania Renault Espace z tej samej prędkości wyhamował na dystansie 18 metrów i 19 cm. Niestety musiałem oddać kamerę do naprawy i nagrywać test reflektorów telefonem, w związku z tym jakość jest gorsza niż dotychczas. Od wersji N-Design Qashqai jest wyposażony w adaptacyjne reflektory Full LED, które mogą rozdzielać wiązkę długich świateł na 12 niezależnych sterowanych segmentów, aby nie oślepiać nadjeżdżających kierowców i jednocześnie maksymalizować widoczność drogi przed pojazdem. Widoczność jest faktycznie znacząco lepsza, jak w przypadku statycznych reflektorów LED. Jest to rozwiązanie, które w dalszym ciągu jest raczej zarezerwowane dla segmentu premium. A w Qashqaiu takie reflektory możemy mieć, a nawet w najwyższej wersji dostępna jest prawdziwa skórzana tapicerka. Muszę przyznać, że bardzo dobrze mi się jeździło tym samochodem. Układ kierowniczy był precyzyjny, a zawieszenie w moim odczuciu dość jędrne, czyli takie delikatnie sportowe, ale dające jednocześnie wystarczający komfort. W testowanej wersji były największe dostępne felgi 20-calowe, dlatego jeśli zależy nam na trochę większym komforcie, można rozważyć trochę mniejsze felgi. Daj znać w komentarzu, jak oceniasz Nissana Qashqai, którą wersję ewentualnie rozważasz, a jeśli jesteś użytkownikiem, napisz, jak spisuje się w codziennym użytkowaniu. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film Ci się podobał, a jeśli chcesz zobaczyć mój kolejny film, nie zapomnij o subskrypcji. Do zobaczenia przy kolejnym teście. Cześć!